Na dachach miasto, gdzie cisza przemawia, Sojka Team w niebo patrzy, gdzie wolność się objawia. Wypuszczają gołębie, jak marzenia, co w górę lecą. Każde skrzydło, każdy lot jest jak nowa piosenka. To Sojka Team, w rytmie serc bijących gołębie wznoszą się, gdy pasy grają skaczące w harmonii lotów, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team, w rytmie serc bijących gołębie wznoszą się. Kochani, i witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, korzystając z chwil słonecznych. Naprawdę rzadki widok, szczególnie w ostatnim czasie. Wybiegłem z domu i postanowiłem coś dla Was nagrać. Powiem więcej. W ostatnim czasie, w którym po wystawie ogólnopolskiej i po ostatnich naszych nagraniach ta popularność zarówno mojej osoby, jak i naszej hodowli, czy też naszego kanału eksplodowała do nieprawdopodobnych rozmiarów, szumnie stwierdziłem, że bardzo ambitnie nagram jeden materiał tygodniowo, natomiast z drugiej strony stałem się troszeczkę ofiarą tej oto właśnie popularności, ponieważ jedyne dni, 2 dni dodam tylko, które miałem wolne, spędziłem na zarówno Wasze wizyty fanów naszej hodowli, jak i, a może przede wszystkim na odbieraniu licznych telefonów. Czy mi to w jakikolwiek przeszkadza sposób? Absolutnie nie. Żeby była jasność, ja bardzo sobie cenię ten kontakt z Wami, bardzo sobie cenię wszelką integrację SMS-ową i tak dalej, czy też te konkretne Wasze zapytania telefoniczne. Super, jestem zachwycony, po prostu jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. I teraz, co takiego zdarzyło się, że ta popularność, że ta chęć integracji ze mną wzrosła do tych naprawdę super wielkich rozmiarów? Trochę pieska pocieczkam. Mianowicie, nasz ostatni materiał, w którym opowiadałem troszeczkę o jak zbudować silną bazę rozpłodową, zademonstrowałem tam na przykładzie swoich gołębi. No i wybuchło zainteresowanie owymi gołębiami, lecz pragnę tutaj zaznaczyć, że nie miało to na celu w żadnym razie jakby reklamować oto tego towaru, z racji tego, że zapewniam Was, że na dzień dzisiejszy, jak i w najbliższym czasie absolutnie nie mamy żadnego gołąbka z naszej hodowli na sprzedaż. Dlatego też jedyny powód, w którym pokazałem nasze gołębie, był on oczywisty, z racji tego, że na przykładzie swoim chciałem Wam pokazać, jak to będzie, jak to wyglądać, jak to przełożyć. Z racji tego również, że gołąbki są o barwie czerwonej, czyli wiadomo, że w dużym stopniu, w dużym procencie będą to gołąbki czerwone bądź płowe, łatwiej będzie później wychwycić na moich filmach. Co ciekawe, akurat WOS o imieniu Arkadio najczęściej daje te gołąbki nakrapiane i niebieskie. Także tyle odnośnie tego. Nie mamy żadnych gołąbków na sprzedaż. Bardzo Wam dziękuję za Wasze zainteresowanie. A zainteresowali się nie tylko hodowcy z Polski, ale o tym już porozmawiamy trochę później. Co ciekawe, otrzymałem bardzo, ale to bardzo miły telefon od hodowcy naprawdę znanego i cenionego w całej Europie. Ale jak już mówiłem, o tym później. Dziś po raz kolejny chciałbym Wam opowiedzieć o
czymś, co odkryłem w ostatnim czasie, a mianowicie o tej wojlerze. Ja wiem, że często się do niej odnoszę, natomiast dzisiaj pokażę Wam kolejne aspekty, kolejne plusy właśnie tej wojlery, a jest ich z każdym dniem, praktycznie z każdym tygodniem coraz więcej. Myślę, że jeśli ktokolwiek z Was będzie miał ochotę takową wojlerę zbudować, to ja naprawdę gorąco zachęcam i nie przedłużając, ruszajmy, wszystko Wam opowiem. Zapraszam za mną. Kochani, pierwszym i absolutnie najważniejszym czynnikiem, dlaczego ta wojlera w ogóle powstała, jest fakt na to, że gołębie nie będą się zapasać, bo jak widzicie mają tu na tyle miejsca, że mogą bardzo chętnie wylatywać. Drugi z plusów, o których już rozmawialiśmy w poprzednich materiałach, to są nowe wloty. I teraz z racji tego, że one się pojawiły i zarówno gołąbki starsze, jak i jednoroczne mogą się uczyć wchodzenia. Jak to wyglądało na konkretnym przykładzie? Mianowicie, jeśli znacie konstrukcję wlotu typu neon, bo takowy właśnie w naszym przypadku teraz występuje, w pierwszej kolejności ta drabinka, którą tutaj widzimy, łącznie z gablami, była podniesiona do góry i był tu czysty plac, tak że gołąbki bez trudu trafiały. Takowy stan rzeczy utrzymywał się około 2-3 tygodnie, natomiast później spuściliśmy oto tą kurtynę, natomiast czego nie było w oryginale, dodaliśmy gdzieś taki bajer, który podniósł nam te gable i zostały tylko 2 stanowiska do wejścia. I kolejny, myślę, że tydzień, około 1,5, spuściliśmy po jednym gablu, że jednak ta przestrzeń była na tyle, że te gołąbki bardzo się nie bały, aż finalnie zostały 2, wjeżdżają gołębie jak do siebie, co będzie gdzieś pewnie pokazane na przebitkach. Czyli jak widzicie, gołębie jak najbardziej zaakceptowały i myślę, że większych problemów z tym już nie będzie w sezonie lotowym. Jak to mówią, jesteśmy o krok do przodu. Kolejna z rzeczy, którą dzięki tej fajnej wojlerze udało nam się zbudować, to mianowicie w chwili obecnej gołąbki już są nauczone tak zwanej obiegówki. Czyli, jak wszyscy wiemy, na tej pierwszej części są tutaj wdowce. Natomiast tutaj, gdzie jest ta uliczka, o której też już wcześniej rozpowiadałem, jest to gołębnik typowo wdów. Dlatego też, jak działamy? Działamy bardzo prosto i w sumie wcześniej nawet nie wzięliśmy pod uwagę, co było zresztą dość oczywistą i pewnie to wychwycicie, że było to do przewidzenia, że właśnie ta wojlera da nam to, że będziemy mogli tę obiegówkę u nas robić. Czyli zamykamy wszystkie pleksy, wyobrażamy sobie, że tu nie ma gołąbków, wypuszczamy na dach samicę, czyli dokładnie tak, jak będzie to w sezonie lotowym wyglądać. Samiczki chodzą sobie po całym dachu i w momencie, kiedy chcemy je wpuścić, przeganiamy samczyki z ich macierzystego gołębnika do samiczek. Samiczki wpuszczamy tutaj, otwieramy samczykom i resztę już znacie. W momencie, kiedy samczyki są na dachu, samiczki
bawią się w celach, oczywiście pozwalamy im wejść do cel, pojadają sobie ze smakiem, wywalone są do siebie, a samce finalnie wracają. Zamykamy i myślę tyle. Naprawdę jest to sztos. Gorąco jeszcze raz polecam. Co jeszcze ciekawe, wiedząc, że ta konstrukcja jest dosyć pokaźnych rozmiarów, mało tego, jest bardzo dużo elementów, które się na tym składają, już wychodząc naprzeciw, żebyśmy mieli prościej nieco, w przyszłym roku każda beleczka jest ponumerowana, żeby nieco mniej czasu nam to zajęło. Także myślę, tyle o wojlerce. W drugiej części materiału bardzo dużo zapytań. Kiedy optymalnie parować lotniki? I przygotowałem specjalnie dla Was kilka symulacji. Opowiem trochę o całym cyklu. Ile to powinno trwać? Mniej więcej, umówmy się mniej więcej, bo wiadomo, mamy tam jakiś zapas także. Na chwilę obecną dalszą część materiału ja będę nagrywał siedząc w domu, a Wy w owym czasie będziecie mogli pooglądać sobie przebitki z gołębnika. Mam nadzieję, że Was to zbytnio nie rozproszy i zobaczycie taki dzień, zwykły dzień w naszej hodowli, a w tle będę Wam opowiadał dokładnie jak, kiedy sparować i z jakim efektem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za chwilę. Kochani, i witam Was ponownie. Zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, znajdujemy się u mnie w domu, natomiast Wy widzicie mnie tylko przez chwilę, a już za chwilę przeniesiemy się do gołębnika lotowego. Zobaczycie kilka przebitek z dnia hodowcy, a ja odpowiem Wam na chyba najczęściej zadawane pytanie przez młodych, niedoświadczonych, początkujących hodowców, a przypominam, że ten kanał w szczególności został założony po to, by pomagać właśnie im, więc dla niektórych może jest to dość banalne pytanie, natomiast ja wychodzę z założenia, że każdy gdzieś tą wiedzę musi nabyć. Dlatego też teraz zapraszam Was na film, a w tle będę Wam dokładnie opowiadał o całym cyklu, ponieważ pytanie, które najczęściej zadajecie, brzmi: Panie Grzesiu kochany, kiedy parować lotniki optymalnie? Także zapraszam. No właśnie, odpowiadając na Wasze pytanie, kiedy parować lotniki? Nie ukrywajmy, że same parowanie lotników jest stricte związane jak najbardziej z kalendarzem lotów. Dlatego o ile większą dowolność mamy przy parowaniu gołębi rozpłodowych, natomiast tu już nas gonią jakieś terminy, ja dla Was postanowiłem taką małą symulację sobie tutaj zrobić. Dodam tylko, że niestety tu jest też data, pojawia się 1 luty, który już, jak wiemy, jest za nami, natomiast no, robiłem to troszeczkę wcześniej, a jak mówiłem, ten czas nam nie pozwolił. Do brzegu. Przede wszystkim musimy wiedzieć, każdy hodowca powinien wiedzieć, że cykl od parowania gołębi do rozdzielenia gołębi młodych trwa około 55 dni i jest to podany termin z malutką górką, bo jak wszyscy wiemy, no różnie bywa w życiu i to nie jest tak, że
wszystko zaraz nam idzie jak z płatka. A więc zaczynamy od parowania gołębi. Pierwsze jajka pojawiają się od 10 do 12 dni, przy czym najczęściej takowy stan rzeczy ma miejsce, jeśli były próbne parowania, to po pierwsze, natomiast po drugie, jeśli gołąbki były perfekcyjnego zdrowia i bardzo dobrze przygotowane, to właśnie te 10-12 dni powinno być ok. Ale jak znamy życie, no różnie z tym bywa, więc załóżmy, że nawet te jajeczka będą po 14 dniu. Kolejną sprawą jest do tych 14 dni trzeba dodać kolejne 18. To jest czas wysiadywania jajek i dokładnie na 18 dzień powinny zacząć nam się ląc gołąbki. I teraz po urodzeniu od 21 do 25 dni właśnie w tym czasie myślę, że najbardziej popularnie odstawiamy gołąbki już na tak zwane swoje. I wychodzi nam z tego, jak już mówiłem wcześniej, cykl około 55 dni. Kochani, parując 1 lutego, i to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że wiadomo, że 1 luty mamy już za sobą, plus minus cały cykl zakończy nam się około 28 marca, czyli można śmiało powiedzieć dokładnie miesiąc przed startem. Natomiast parując 10 lutego cykl powinniśmy zakończyć, czyli odstawić młódki plus minus około 6 kwietnia. Parując zaś 14 lutego wygląda na to, że z dużym prawdopodobieństwem cały cykl zakończymy 10 kwietnia, czyli bodajże sezon rusza w większości 26 kwietnia. Jak łatwo policzyć, mamy 16 dni. No, według mojej jakiejś tam, jakby to powiedzieć, według moich standardów jest to za późno. Oczywiście mówimy tutaj tylko i wyłącznie o symulacji, w którym gołąbki nie idą z młódka, a idą 100% wdowieństwa. I też mówimy oczywiście nie o suchym wdowieństwie, a mówimy tu o sytuacji, w której normalnie lotniki wychowują swoje młode. I teraz może właśnie przejdźmy do drugiej metody suchego wdowieństwa, jak to wygląda. I ten cykl 55 dni tutaj raczej nam nie zadziała, natomiast może niektórych to zdziwi, lecz nie jest wcale aż tak bardzo krótszy, jakby można było się wydawać, bo jakby to można było zrobić? W zasadzie można by na ten cykl poświęcić 32 dni plus około 5 na górkę, jak już mówiłem wcześniej. Przy metodzie, bo jak wiemy, mamy bodajże 3 metody, bo jeszcze jest metoda suchego wdowieństwa, które w ogóle nie są parowane. Gołąbki nie wysiadują żadnych jaj, to o tym oczywiście nie mówimy. Natomiast mówimy o metodzie, gdzie gołąbki znoszą jedno jajka, bądź 2 razy dopuszczamy do jajek. I teraz przy jednych jajkach, tak jak powiedziałem, ten cykl trwa 32 dni plus dajmy sobie 5 dni zapasu. A więc parując
14 lutego, około 18 lutego powinniśmy mieć po kłopocie, dokładając do tego na różne perturbacje 5 dni, wychodzi nam, że parowaliśmy 14 lutego, około 23 marca będzie już wdowieństwo. Z innych terminów tutaj obliczałem sobie, że jeśli sparować by gołąbki 28 lutego, to ten prawidłowy cykl kończy się 31 plus 5 dni mamy 5 kwietnia. Pytanie na pewno będą, skąd te nasze 5 dni? Ponieważ można by się pokusić o to, żeby po tym prawidłowym, powiedzmy, cyklu, w którym gołąb czeka aż mu się wylęgnie piskle, najzwyczajniej na świecie schodzi. Lub też można zabrać wcześniej samiczki, a samczyki same zejdą. I co bardzo ważne, po rozdzieleniu należy zdecydowanie te miski zabrać, żeby nic już nie przypominało. Oczywiście w te pierwsze wypuszczenia samice będą bardzo mocno napierać do tych jajek, do tych misek. Natomiast no, za każdym wejściem zobaczą, że tego już nie ma i stopniowo będą zapominać. Przejdźmy do drugiej metody, w której pozwalamy gołąbkom 2 razy się nanieść. Czyli pierwsze parowanie 14 lutego i licząc, gołębie znoszą się około 28, zostawiamy od 5 do 7 dni i rozdzielamy. Natomiast drugie parowanie mogłoby, załóżmy, odbyć się 15 marca, przy czym pamiętamy, że już wtedy ten cykl zniesienia jajek raczej nie będzie 15-dniowy, 14 i tak dalej, a bardzo często będzie to już na 10 dzień. Z racji tego, że te gołębie już się znają, to jedno. Z racji tego też, że już miały jedno jajka, czyli no dużo szybciej zniosą te drugie. I po 10 dniach, czyli 25 marca, możemy te gołąbki rozdzielić. No, dodając do tego, mówię, jakieś tam 6 dni, wyjdzie nam 31 i gotowe. I tak naprawdę mamy 36 dni. Jaką technikę sobie obierzecie? Może macie jeszcze jakiś inny termin. Grunt, żeby pamiętać cykl, bo w zaistniałej sytuacji właśnie najważniejszy jest ten tak zwany cykl, żeby tych konkretnych terminów Przed spopularyzowaniem w miarę się trzymać, a wtedy myślę, że powinno być dobrze. Na początku filmu wspominałem też o tym, że miałem dość ciekawy telefon od mojego kibica z Czech, którego bardzo pozdrawiam, który ogląda wszystkie moje materiały i powiem więcej, bardzo one mu się podobają, a jest to naprawdę nietuzinkowa postać. Nie wiem, jak bardzo jest on znany w Polsce, natomiast zapewniam Was, że w świecie gołębiarskim jest on osobą naprawdę bardzo dobrze znaną, a mianowicie chodzi tu o pana Jarosława Stranda.
Jeśli źle odmieniłem, to przepraszam. Jarosław Strand. Jest to osoba, która naprawdę zwiedziła ponad 60 belgijskich hodowli i pewnie drugie tyle holenderskich. Bywała u największych tuzów, u największych legend tego sportu. Jeśli tego by było mało, no choćby nadmienić, że wizytował też w tak wspaniałej hodowli, myślę, że najsłynniejszych w całej Polsce, jak u braci Jansenów, swojego czasu studio filmowe Tornado nagrało bardzo dobry film, który właśnie polecam Wam zapoznać się, i również oni zatytułowali film Żywa legenda sportu gołębiarskiego Jarosław Strand. Prócz tego, że wizytował on wspaniałych, najlepszych hodowlach na świecie, bo śmiało można to powiedzieć, również znany był też z prowadzenia licytacji gołębi i został też swojego czasu okrzyknięty najlepszym człowiekiem, który prowadzi owe licytacje w Europie. Robił to naprawdę bardzo dobrze. Ja po raz kolejny gorąco Was namawiam do obejrzenia filmu Żywa legenda sportu gołębiarskiego Jarosław Strand. I oczywiście jak każdy tego typu telefon, no zawsze coś z tego wynika. Oczywiście Jarosław został zaproszony do naszej hodowli, jeśli tylko będzie miał na to ochotę, i również, co bardzo ważne dla mnie, zostałem zaproszony do kolegi Jarosława, żeby odwiedzić jego hodowlę, żeby nagrać jakiś tam materiał, a wiedza zarówno o samych gołębiach, jak i prowadzeniu gołębi pocztowych jest tam naprawdę na ogromnym poziomie. Także Jarku, teraz, bo wiem, jak sam mówiłeś, że oglądasz z zaciekawieniem moje filmy i bardzo się Tobie podobają, ja chciałbym Tobie jeszcze raz super podziękować za zaproszenie i oczywiście, jak już Ciebie zapewniałem wcześniej, będziemy się widzieć. Mało tego, mam zamiar nagrać tam bardzo wyczerpujący materiał. Mam tylko nadzieję, że stanę na wysokości zadania i nie ma się co oszukiwać. Raczej no nie odbędzie się to przed lotami, a raczej bardziej kierowałbym się to, że będzie jesienią bądź nawet zimą. Mimo wszystko zdecydowanie chcę przygotować się do tego materiału, bo na pewno sylwetka Jarosława jest to nietuzinkowa postać świata gołębiarskiego i myślę, że naprawdę wiele rzeczy pójdzie wyciągnąć, co o wiele nam ułatwia to, że kolega Jarosław bardzo, ale to bardzo dobrze mówi po polsku i zresztą nie tylko po polsku, co pozwoliło mu właśnie już w latach bodajże 70., 80. odwiedzać te wszystkie wspaniałe hodowle. Kochani, tyle ode mnie na tą chwilę. Mam nadzieję, że znowu, choć w małym stopniu, uda mi się Wam pomóc. Ja teraz żegnam się z Wami i mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. I jak to mówią, nie śpimy, lecimy. Do zobaczenia, cześć.